Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj upieczymy ciasto Moja bajka. Pierwszym elementem jest biszkopt, a do niego potrzebujemy 3 jajek, 60 g mąki pszennej tortowej, 20 g mąki ziemniaczanej i 60 g cukru. A teraz bierzemy się do roboty biszkoptu. Przygotowujemy sobie obie mąki do przesiania, dajemy do sitka i odstawiamy. Bierzemy miskę, do miski dajemy białka, szczyptę soli, a my ubijamy pianę na sztywno. Jeżeli chcą Państwo podpowiedzi, jak dobrze zrobić biszkopt, zapraszam na film. U góry pojawi się link do naszego filmu. Pianę musimy dobrze ubić, ona naprawdę musi być napowietrzona. Wtedy dodajemy partiami cukier i miksujemy. Dodajemy i miksujemy, a na koniec miksujemy tyle, żeby nie słyszeć chrzęstu cukru. Wtedy dodajemy pojedynczo żółtka. Pojedynczo, żeby nie pozbyć się powietrza z piany. Ubijamy chwileczkę, nie za długo. Odkładamy mikser. Sięgamy po nasze sitko z mąkami obiema i przesiewamy do naszej piany. Wszystko musimy dobrze wymieszać, nie zapominając o spodzie, o bokach. Obie mąki dodajemy partiami, nie na raz. I mieszamy. Jak wszystko dobrze wymieszamy, bierzemy foremkę, wykładamy sam spód papierem do pieczenia i wykładamy naszą masę na biszkopt. Rozkładamy po całej powierzchni. I foremkę wkładamy do piekarnika nagrzanego do 160 do 170 stopni Celsjusza. Pieczemy około 15-20 minut używając grzałki góra i dół. Nie otwieramy piekarnika, dopiero tuż przed końcem pieczenia wbijamy patyczek w sam środek. Jeżeli ciasto się upiekło, to zostawiamy na 15 minut w wyłączonym, zamkniętym piekarniku, a następne kolejne 15 minut w wyłączonym, ale uchylonym piekarniku. Po tym czasie wyjmujemy foremkę z piekarnika, studzimy. Po wystudzeniu odcinamy boki ciasta od foremki. Wyjmujemy nasz biszkopt z foremki. Ta zakładka, którą Państwo widzieli, pozwoli nam teraz spokojnie zdjąć papier. Ścinamy tą wierzchnią skórkę. I tak przygotowany biszkopt wkładamy z powrotem do foremki, w której się piekł, ale już z nowym papierem do pieczenia. Teraz zajmiemy się kremem budyniowym, do którego potrzebujemy 1 litr mleka, 3 budynie śmietankowe bez cukru, 30 g mąki pszennej tortowej, 5 żółtek jaj, 150 g cukru, 250 g masła lub margaryny. Na gazie stawiamy sobie garnek, najlepiej z szerokim dnem, wlewamy do niego większą część mleka i podpalamy gaz. Zostawiamy, żeby się powoli gotowało, a my zajmujemy się kolejnymi czynnościami. Do miseczki dajemy żółtka i musimy je tak roztrzepać, żeby podwoiły objętość. Można to zrobić trzepaczką, tak jak ja, przy czym trzeba tutaj troszeczkę włożyć siły. Można użyć blendera z funkcją trzepaczki albo miksera na przykład. Jak żółtka właściwie podwoją objętość, dodajemy cukier i mieszamy, ucieramy, aż zmienią kolor na jaśniejszy. Tak jak tu Państwo widzą. W tym momencie dodajemy mleko i mieszamy jedno z drugim. Ja muszę dodać partiami, bo miseczkę wybrałam ciut za małą. Proponuję większą od mojej, ale jeszcze mleko dodajemy. Udało się, mieszamy wszystko. Teraz partiami będziemy dodawać budynie i mieszać je z całością.
Po wymieszaniu budyni kolej na mąkę, którą też musimy wymieszać w naszym roztworze. I tak przygotowaną miseczkę bierzemy, przechodząc do naszego garnka z mlekiem, które w międzyczasie już zaczęło się gotować. Powoli dolewamy do środka i mieszamy. Tu koniecznie przyda się trzecia ręka, tak zwana pomocna ręka, która będzie nam powoli dolewać to mleko, a my cały czas mieszając będziemy łączyć mleko z budyniami. Nie możemy przestać mieszać, musimy mieszać cały czas, ponieważ budyń ma tendencję do przypalania się. Będzie on w międzyczasie gęstniał, tak jak Państwo tu widzą, więc potrzebna będzie odrobina siły, żeby to wszystko wymieszać dobrze. I mieszamy do momentu, kiedy pojawią się takie bąble pary, gejzery pary. To będzie nasz sygnał, że budyń się ugotował. Wtedy zdejmujemy go z ognia. I zostawiamy albo w tym garnku, albo tak jak w naszym przypadku, przełożymy go do innej miseczki. I przyklejemy folią spożywczą albo folią aluminiową sam wierzch tego budyniu. Po co? Po to, żeby nie powstał na nim taki korzuszek. A my poczekaliśmy, aż ten budyń nam całkowicie wystygł. Zdejmujemy folię spożywczą. Państwo widzą, budyń jest zwarty, można go nawet pokroić. Do miski dajemy sobie masło lub margarynę, najlepiej posiekać na kawałeczki i ucieramy na puszystą masę. Jak już stwierdzimy, że ta masa dobrze się ubiła, dodajemy nasz zimny budyń. Najlepiej partiami, żeby to łatwo jej było rozmieszać. Wymieszać jedno z drugim. Zapraszam również na film z serii Jak zrobić o kremie budyniowym. Jak już dodamy cały budyń, proponuję nie przestawać od razu mieszać, tylko tak jak Państwo tu widzą, nadal ucierać. On zmieni w trakcie ucierania kolor, ten krem, zmieni konsystencję, będzie taki jedwabisty, taki gładziutki, więc musimy chwilę przyłożyć się do tego, żeby go dobrze utrzeć. Wtedy odkładamy mikser i właściwie powoli składamy ciasto. Ale jeszcze potrzebujemy kilku rzeczy. Do zrobienia ponczu, do nasączenia biszkoptu potrzebujemy 150 ml przygotowanej wody, 1 łyżki cukru i 1 łyżki likieru amaretto. A dodatkowo do ciasta potrzebujemy jeszcze 18 podłużnych biszkoptów, 400 g drzemu wiśniowego, 4 łyżeczki kawy rozpuszczalnej, 200-250 ml wrzątku do kawy i kawałek czekolady mlecznej. Pierwsze nasze przygotowanie to zrobienie kawy. Czyli dajemy kawę do miski, zalewamy wrzątkiem, mieszamy, żeby się rozpuściła, zostawiamy do wystudzenia. Kolejna rzecz, wracamy do naszej foremki z biszkoptem i nasączamy ponczem przygotowanym z wody, cukru, likieru amaretto. To opcjonalnie, jeżeli wiemy, że dzieci nie będą jadły ciasta. I tym ponczem dobrze nasączamy nasz biszkopt. Na taki biszkopt wykładamy drzem wiśniowy. Najlepiej, żeby był z kawałkami owoców. Partiami wtedy łatwiej rozprowadzić po całości. Warstewka dżemu jest przygotowana. I na ten dżem wykładamy przygotowany wcześniej krem budyniowy. Tak samo rozprowadzamy ten krem budyniowy po całości, żeby nie naruszyć tego drzemu. I teraz zaczynamy układać nasze biszkopty podłużne. Najpierw maczamy w roztworze kawy i układamy, ale w odstępie, jak Państwo zauważyli, tak 1 cm spokojnie wystarczy. Następny element, masa śmietanowa. 600 ml śmietanki kremówki 30%, 70 g cukru pudru, 2 łyżki żelatyny opcjonalnie i 70 ml wrzątku do żelatyny.
Z lodówki wyjmujemy śmietankę kremówkę, ona musi być dobrze schłodzona i zaczynamy ubijać na sztywno. Na naszej stronie jest również test śmietanek kremówek, która najlepiej nadaje się do ubijania, do ciasta, jakie ma składniki, jak się ubija. Tam sobie Państwo mogą zajrzeć, wybierając jedną ze śmietanek. Myśmy wyłapali moment, kiedy ta śmietanka zaczyna gęstnieć, dodajemy cukier puder. A następnie żelatynę. Wcześniej rozpuszczoną we wrzątku, zostawioną do wystudzenia. Teraz jest na tyle chłodna, że jak włożymy paluszek, to ona jest ta temperatura obojętna dla nas, ani zimna, ani ciepła. Możemy spokojnie dolać na naszej śmietany kremówki. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa zrezygnuje z żelatyny, nie chce tej żelatyny, nie lubi, czy z jakichś innych powodów, śmietankę kremówkę trzeba od początku do końca ubić na sztywno. Po ubiciu wszystkiego wykładamy szybciutko naszą masę śmietanową na wierzch naszych biszkoptów. Partiami łatwiej rozprowadzić, tak jak zawsze. Musimy ją tak rozprowadzić, żeby pokryła wszystkie biszkopty, wchodząc między przestrzenie między nimi. A na sam koniec akcent czekolady mlecznej, którą ścieramy na tarce. Ciasto wkładamy do lodówki przynajmniej na 12 godzin, a później już tylko jemy. Jeżeli Państwo nie zasubskrybowali naszego kanału, zapraszam, a ja żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.